Nazywam się Michał Dąbrowski, jestem lekarzem. Od grudnia 2015 jestem koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli chodzi o działalność oddziału, jest coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej pacjentów wymaga naszej pomocy, przynajmniej w ich mniemaniu. Dlaczego tak mówię? Przeciętnie około 1400 pacjentów miesięcznie trafia do szpitalnego oddziału ratunkowego, do wszystkich jego odcinków. Pozostali pacjenci to są tacy, którzy zgłosili się do nas albo sami, ponieważ źle się czują. Najczęstszy argument, jaki słyszymy, to zgłosili się dlatego, że w przychodni była kolejka, że ich lekarz wyjechał na urlop, natomiast szpitalny oddział ratunkowy w mniemaniu społeczeństwa, w mniemaniu pacjentów jest jednostką powołaną do tego, żeby diagnozować wszystkich, leczyć wszystkich. No i to jest podstawowy nasz problem. Coraz więcej osób zgłasza się bez skierowania, coraz więcej osób prezentuje taką bardzo roszczeniową postawę. W związku z powyższym praktycznie codziennie słyszymy obelgi, groźby zawiadomienia mediów, groźby złożenia skarg do różnych instytucji. Najczęściej niestety od ludzi, którzy tej pilnej pomocy niespecjalnie wymagają. To są ludzie, którzy zgłaszają się z ogólnym złym samopoczuciem, z bólami głowy, z bólami kończyn. Często te dolegliwości mają miejsce, w zasadzie ich początek wiele miesięcy, niejednokrotnie rok czy 2 lata wcześniej. Natomiast jest to pełne niezrozumienie roli szpitalnego oddziału ratunkowego. My zostaliśmy powołani po to, żeby pomagać ludziom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w stanie zagrożenia śmiercią, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i te zadania realizujemy, staramy się to robić jak najlepiej. Problem polega na tym, że przy tym obłożeniu szpitalnego oddziału ratunkowego, przy tej ilości pacjentów, czy to trafiających do nas poprzez system Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy ze skierowaniami, czy też po prostu na zasadzie takiej, o jakiej już mówiłem, czyli złego samopoczucia, przy tej ilości pacjentów system robi się niewydolny. Dotyczy to zarówno szpitalnego oddziału ratunkowego, dotyczy to oddziałów szpitalnych, które tak naprawdę pękają w szwach. Jestem ratownikiem medycznym w szpitalnym oddziale ratunkowym w Elblągu, pracuję od 2 lat. Z jakimi problemami tutaj stykamy się na co dzień? Najczęściej są to wulgarni i agresywni pacjenci, którzy są pod wpływem alkoholu. W szpitalnym oddziale ratunkowym jest to, można powiedzieć, nagminne. Ludzie, którzy ewidentnie dzwonią po pogotowie, gdy widzą osobę leżącą. Nie sprawdzają, nie patrzą, lecz od razu do nich podchodzą, albo nawet nie podchodzą i czują tylko woń alkoholu. Jedyną wtedy opcją pomocy jest zadzwonienie po pogotowie, a pogotowie przywozi nam na szpitalny oddział ratunkowy osoby pijane, wulgarne, agresywne. To jest to, z czym się spotykamy wręcz codziennie. Jestem lekarzem szpitalnego oddziału ratunkowego od 2 lat i z własnego doświadczenia obserwacji widzę, że pacjenci potrafią trafić tutaj z bólem brzucha od 3 miesięcy bez żadnej diagnostyki, czy na przykład z bólem kolana od 2 tygodni. Tacy pacjenci powinni być tak naprawdę zaopatrzeni czy u lekarza rodzinnego, czy w poradniach specjalistycznych, jednak trafiają do nas z przewlekłymi chorobami, chociaż w ogóle nie powinni tutaj trafić, bo wszystko jest od ręki, ponieważ jest to przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia nagłych sytuacji, jakichś dużych rozcięć, złamań, czy jeszcze gorszych schorzeń. Ratownictwo medyczne jeżdżone, że tak się wyrażę, czyli karetki zespołu ratownictwa medycznego, też w tej chwili powoli tracą wydolność, dlatego że w momencie, w którym ja zaczynałem pracę w ratownictwie medycznym, było to 15 lat temu, jeżeli jeden zespół miał powiedzmy 5-6 wyjazdów w ciągu doby,
to była już ilość całkiem poważna. Natomiast w tej chwili 12, 14, 20 wyjazdów w ciągu doby nie jest rzadkością. Czym to jest spowodowane? Po pierwsze tym, że dyspozytor medyczny nie ma możliwości weryfikacji tego, co tak naprawdę się dzieje na miejscu zdarzenia. Generalnie pojęcie stanu zagrożenia życia jest bardzo zdewaluowane w tych wezwaniach, dzięki czemu, albo może inaczej, przez co te karetki jeżdżą praktycznie na okrągło. Tam, gdzie jest przemęczenie, tam wkrada się możliwość popełnienia błędu. Dotyczy to zarówno nas w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i, a może przede wszystkim, ratowników i lekarzy jeżdżących w karetkach. Nie jestem w stanie zrozumieć wykorzystywania ratownictwa medycznego w zastępstwie. W zastępstwie w zasadzie każdego ogniwa opieki zdrowotnej, jakie możemy sobie wyobrazić. A koszta, proszę Państwa, są dosyć pokaźne. Jedna tomografia komputerowa jest to koszt rzędu około 300 zł. Niektórzy z naszych obywateli, zwłaszcza ci, którzy uwielbiają konsumować napoje wyskokowe, kładą się potem gdzieś tam, powiedzmy, w parku czy na schodach, miewają taką tomografię raz w miesiącu. Pomijając już szkodliwość takiego postępowania, bo jest to duża dawka promieniowania rentgenowskiego, do tego dochodzą badania laboratoryjne, konsultacje, wszelkie zabiegi, opatrunki. To razem daje koszt ładnych kilkuset złotych na pacjenta. Rekordziści dochodzą do 2-3 tysięcy za jeden pobyt w SOR-ze, a tych pobytów może być 2-3 w miesiącu. Niektórzy trafiają tu na przykład co drugi dzień. Każdy wyjazd pogotowia jest bardzo ważny. 4 minuty każdego życia, 4 minuty dla nas jest od tego, aby uratować komuś je, a nie od tego, aby jeździć bezpodstawnie do niektórych wyjazdów.